Jeśli chodzi o Francję i wszystko, co z Francją związane, to podobno najlepsza jest francuska miłość. Nieprawda. Silniki Blue HDI są lepsze. Są lepsze niż francuska miłość, bagietki czy też pociągi TGV. Ojejku, możecie się śmiać, ale to prawda, jeszcze gdy do takiego Blue HDI dodamy zawieszenie Hydro Active, no to mamy naprawdę ponadprzeciętnie komfortowy, ekonomiczny i solidny samochód do śmigania na co dzień. Maszyna ta została mi udostępniona przez mojego bardzo dobrego kolegę. W zasadzie tego Citroena razem kupowaliśmy, ale Citroenem już sobie pojeździł, czas na zmiany i autko jest na sprzedaż, link znajdziecie w opisie filmu. Ogólnie jaki to jest samochód? Fajny do korzystania na co dzień, ale jednocześnie tak ciekawy, że teraz powinienem wyjąć 4 żaby i nimi zacząć żonglować. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy sobie na szybką wycieczkę za granicę. Ale napasiona cytrynka. Citroen C5 trzeciej generacji, rocznik 2015. Jest to mega bogata wersja Exclusive, a pod maską pracuje 180-konne 2.0 Blue HDI. Oczywiście nie muszę wam mówić, że mamy do czynienia z nadwoziem Tourer, czyli kombi. Jejku, Petrolheada na kanale, taka cytryna, no to już naprawdę unikat między tymi wszystkimi Mercedesami, BM-ami i Audicami. W dodatku mamy do czynienia z egzemplarzem po ostatnim lifcie. Lifty były 2. Właściwie jest to ostatni wypust z dość rozsądnym i solidnym 4-cylindrowym turbodieslem pod maską. No panie drogi, bardzo ciekawa alternatywa w tym segmencie. Bardzo ciekawa odskocznia nawet. W ogóle przed kręceniem tego materiału taką miałem rozkminę, czy przypadkiem nie jest to ostatnia taka, ja wiem, że zabrzmie teraz jak w ogóle jakiś taki, ostatnia prawdziwa C5. No bo szczerze, nowszy Citroen C5, no to już nie wiem, taki crossover chyba jest, jakiś Aircross, coś takiego, nawet nie wiem, czy ma zawieszenie Hydro Active? Właśnie chyba nie. Trafiłem kiedyś na jakąś grupkę citroeniarzy i właśnie tam czytałem, że to podobno taki ostatni C5 prawdziwy. Ej, w sumie nie ma co się śmiać, bo jest to prawda. No nowe te Citroeny, no to mi po prostu jakoś... No nie wiem, jak pomyślę o najnowszym C5 Aircross, to czuję się tak, jakbym połknął jedną żabę z tych, których żonglować miałem. Wygląd zewnętrzny już po proporcjach możemy poznać, że mamy tutaj napęd na przód. Możemy się kapnąć na przykład po zwisach. Przedni zwis jest chyba dłuższy niż ten z tyłu. Ja pierniczę, jest on naprawdę olbrzymi. Nie wiem, czy aż tak długi jak w Peugeotie 407, chociaż jest tutaj ogólnie pokrewieństwo z Peugeotem 407, jeśli chodzi o C5. O, tutaj państwo BMW przyjechali. Ogólnie C5 trzeciej albo drugiej generacji. No właśnie, jak to jest z tymi generacjami? Bo z jednej strony wydaje mi się, że jest to druga generacja, bo pierwsza to po prostu była albo przed, albo po lifcie, chociaż na przykład jak wejdziemy w Otomoto, no to jest oznaczone jako trzecia generacja. Nie, no druga generacja. Jeśli chodzi o Citroena C5 drugiej generacji, to jest on ogólnie oparty na podwoziu Citroena C6. Kiedyś C6 była na kanale 2.2 HDI, możecie sobie obejrzeć film. Także wiecie, na podwoziu samochodu z segmentu wyżej, z segmentu E, no i tutaj już można się domyślać, że to jest po prostu wygodny wóz. Nie no, C5 to ogólnie przecież zawsze były mega wygodne. Nie tylko C5, no bo XM-y, DS-y jakieś starsze, CX-y. Proszę, oponki 225/55, 17-calowe felgi. Wnęki są polakierowane na szaro, a wierzchnia część jest spolerowana. Nie jest to ogólnie jakaś największa felga na świecie. No widać tutaj, że można byłoby założyć jakąś wielgachną, po prostu ten samochód by troszeczkę lżej wyglądał, ale już nie czulibyśmy się tak lekko, gdybyśmy nim jechali i pokonywali wertepy. A tutaj, no to ostatnio wam mówiłem przy teście W221, że to jest po prostu taka gotowanie kluch i jeszcze podjadanie pączków przy tym. S-klasa. A tutaj jest jeszcze bardziej. Naprawdę jest to taka poduszeczka na kółkach. Auto z ostatniego wypustu. 2015 rok, bodajże z grudnia nawet. Były 2 lifty. Pierwszy lift, no to taki
takie lifty po prostu były symboliczne. Reflektory z tyłu, lampy z tyłu zostały zmienione, znaczy reflektory z przodu też. No tutaj mamy taką LEDową listwę, jest to światło do jazdy dziennej, biksenonki skrętne. No i ostatni lift, zmieniono multimedia, dodano Apple CarPlay i MirrorLink. Na liście wyposażenia można było spotkać kamerę cofania już, silniki zmieniono troszeczkę na Blue HDI. Jeśli chodzi o HDI, no to po prostu na Blue HDI przechrzczono je, 150 i 180 konne, wcześniej były chyba 140 i 163 konne. Automat tutaj jest poliftowy, dodano AdBlue, akurat to nie była aż taka dobra zmiana, ale tutaj AdBlue działa elegancko. Skrzynia automatyczna, 6-stopniowa, a dobra, od razu wam mogę powiedzieć, jest to po prostu iSyn przerobiony, dłuższe biegi, lock-up od drugiego biegu już się załącza. Dodano też system start-stop, zmieniono troszeczkę znaczek na masce i podobno zlikwidowano możliwość zapamiętania ustawienia lusterek. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem. Jeśli tak było, no to proszę Państwa, nie ma co się dziwić, bo Francuzi czasami mają jakieś takie swoje odloty, czy też zjazdy. Jeśli chodzi o front, to tutaj, proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj jest tak śmiesznie wkomponowany czujnik. Tutaj mamy akurat fejkowe wlociki po obu stronach. Tutaj jest prawdziwy. Ale tutaj dumnie ten chrom wygląda, grubaśnie. Ten przód jest trochę dziwny, trochę ciekawy. Mówię wam, jakbym umiał żonglować, to właśnie bym to zrobił, tylko jeszcze nie wiem, czy żabami, czy bagietkami. Jako że jest to wersja Exclusive, no to mamy tutaj też dodatkowe jeszcze chromy tutaj po bokach. Taki malutki, ale jest akcent, jest po prostu nawiązanie do tego chromu idącego przez cały bok. I tutaj jeszcze fragment z przodu. Tu też jest listewka chromowana. To jest akurat szare, niechromowane. Klameczki chrom. Proszę, emblemat Tourer, emblemat Exclusive. Taki francuski Highline, można byłoby rzec. Jeśli chodzi o tył, też wygląda on zupełnie inaczej niż w samochodach konkurencji. Dwie końcówki układu wydechowego. Proszę bardzo, ostatnio widziałem takie końcówki w BMW M340D. Proszę, tutaj jest końcowa, ale niestety jeśli chodzi o prawą stronę, tutaj pozdrowienia serdeczne dla inżynierów Audi, no to patrzcie, wkładam rękę, jest złamana, bo tutaj końcówka jest fejkowa, tutaj mamy po prostu taką pionową ściankę. Nie wiem, jak teraz pokażę wam cały środek w tym samochodzie z złamaną ręką, ale postaram się. Drzwi z tyłu. Ciekawie, bo sam dźwięk zamknięcia jest bardzo ładny, ale jak tutaj otwieramy klamkę, no to tutaj jest po prostu tak trochę metalicznie, ale ogólnie auto jest spoko, nawet wygłuszone. Zresztą sprawdzimy to na próbie autosterowej. Jest to taki po prostu przyjemniaczek. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to tutaj nie będę się już wciskał po prostu, wyciągał te wszystkie foteliki. No widzicie, rodzinny samochód, ale wszystko tutaj jest ładnie zabezpieczone. Proszę, fotele. Są to komfortowe, łamane fotele. Tak jest, jak w BMW w tym miejscu. Tapicerka skórzana. Jeśli chodzi o boczek drzwiowy, no to co? Tutaj jest miękko, skórka. Dekor, takie ciemne, takie cholera wie co. Aż też bym tutaj nagle żonglował. Takie trochę czarny-szary plastik. Tutaj jest akurat twardo już. Ale wiecie, ta część jest w sumie najważniejsza. No i tutaj cyk. Mamy roletki jeszcze manualne, ale są. Lusterka. Nie jestem pewien, czy nie miałem podobnych w Peugeotie 508. O, 508, no to też tutaj jest pokrewieństwo z C5. Tutaj proszę bardzo, kierunkowskazy. Francuz to by kurczę nie mógł zasnąć, jakby zrobił po prostu je normalnie gdzieś tutaj, czy tutaj. Nie, trzeba tutaj, bo kurczę trzeba. Drzwi z przodu. No i tutaj już jest ok, nie ma żadnego metalicznego dźwięku. No to boczek drzwiowy też tak samo jak z tyłu, identycznie w zasadzie. To jest twardo, miękko skórka, no i tutaj gąbka, taki plastik, klameczka, pamięć foteli, a nie sorry, właściwie fotela, bo tutaj u pasażera jak widzę nie ma pamięci. Proszę, elektryczny fotel. Podgrzewanie, masaże. Chłopie, masaże. Dobrze, że masaże tutaj są takie normalne, nie jakieś francuskie. Zresztą, co ja tutaj patrzę? Francuskie, to bardziej tutaj by był jakiś masaż. Francuzi lubią wszystko zrobić troszeczkę inaczej, ale bardzo dobrze, że akurat tego nie zrobili. Według mnie to już byłaby troszeczkę przesada. Fotele ładnie tutaj są jakby wyprofilowane, tak narysowane jakby, jeśli chodzi o projekt fotela.
ale jeśli chodzi o komfort, są one dość komfortowe, ale wcale nie są to aż takie pufy. Nie wiem, jakby tutaj były na przykład welurowe czy tam materiałowe fotele, ale jeśli chodzi o skórzane, to są one takie dość twarde. Wiecie, ale to może mi się tak wydawać, że są twarde, a okaże się, że wsiadamy tutaj, wysiadamy po 500 km i będzie ok. Tak na przykład jest w Audi. Niby twardszy, jakiś sztywniejszy fotel, a człowiek się nie męczy, nie bolą go plecy, czy też nie pęga dupa na pół. Jezu, jak ta deska rozdzielcza tutaj ciekawie tak inaczej wygląda. Patrzcie, tutaj jakiś schoweczek jest? Tak. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, że nie ma z miejscem żadnego problemu. Pozycja za kierownicą też jest do znalezienia. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest całkiem spoko. Proszę bardzo, jeszcze zajrzymy do tyłu. Deska rozdzielcza też jest taka nieoczywista. Jest oczywiście cała mięciutka. No fajnie wykończona, powiedzmy. Jak tutaj przyciskamy, no to za pierwszym razem niektóre są tutaj miejsca, że coś nam się odezwie. No tutaj może. No tutaj, jak już się tak złośliwie z boku przyciska, no to coś się tam odzywa, ale generalnie przecież tego miejsca praktycznie nie dotykamy. Siedzimy w fotelach, a tutaj minimalnie dosłownie. Jeśli chodzi o tutaj te elementy wszystkie, no to jest okej, super. No tutaj to wygląda wszystko super. Taka strefa dla kierowcy. Ekranik po środku, okej. Tutaj listewka, coś się dzieje, ale na przykład ten element wygląda jak troszeczkę taki, jakby to było zaprojektowane trochę przez przypadek. Nawiewy awaryjne, całek od razu. Proszę. Jest on miękko wykończony, tutaj tylko klapka jest twarda, ale okej. Deska rozdzielcza tutaj z dołu też jest miękka, no cały to jest po prostu taki element. Tutaj już jest twardy plastik, ale wciąż są jakieś urozmaicenia, takie chromiki. Nawet tutaj jakby było czarno, nic by się nie stało, ale Francuzi zrobili. Kierownica charakterystyczna dla Citroenów. Dla Citroenów, Citroen powinno się mówić. Nie, Francuz nie mógł tu zrobić jej normalnie. No po prostu tak się wyróżnia takimi rzeczami ten samochód, ale ogólnie tutaj proszę, szwy, cała ona jest skórzana, wieniec jest średniej grubości, jest spoko, nie ma tu jakichś bicepsików. Ten samochód raczej nie zachęca do takiej sportowej jazdy, jest to cruiser, wygodniś i przyjemniaczek. Tutaj chyba jakieś aluminium, też taka ciekawa fakturka. No i po środku, proszę, ta cała jakby strefa multimedialna z poduszką powietrzną. Kierownica jak najbardziej jest multifunkcyjna, jest tutaj masa przycisków. Proszę, tutaj sterowanie tempomatem, telefon. Wiem, że tutaj jest też taki night panel jak w Sabie. Kiedyś to mi mój kolega pokazywał, że wszystko praktycznie tutaj się prawie odłącza. Znaczy odłącza, co ja kurczę, gaśnie. Ale akurat teraz nie wiem jak to włączyć. Tutaj proszę, jest rolka od komputera pokładowego. Tu jest taki kolorowy wyświetlacz LCD po środku. Ma kilka kolorów, ale jest ok. Średnie zużycie paliwa w ogóle z ponad 10 000 km, no bo tutaj tryby pokazują przebieg do 10 000, więcej nie, z większego dystansu. 6,4 litra, powiedzmy 45 km na godzinę, taki cykl mieszany. No, tutaj stał samochód trochę. Proszę bardzo. Wskazówki są tutaj analogowe, proszę. I te tarcze, tylko ta wskazówka wchodzi tutaj na tarczę od zewnętrznej strony, nie od wewnątrz. No i takie dwa ekraniki tutaj od tempomatu i temperatura płynu chłodzącego. Tutaj fajnie, że jest. W Peugeotie 508 też było temperatura oleju. No i który bieg mam po prostu wybrany. Ciekawe są te liczniki, ciekawe. Troszeczkę siedzi się tutaj jak w jakimś takim samolocie. Ale nie jak w BMW, jak w Messerschmittie albo Focke-Wulfie. Bardziej taki, rekreacyjny, nie myśliwiec. Z tej strony sterowanie radiem i tutaj wybieramy sobie stację na przykład. Tutaj cofamy. Ogólnie tutaj można sterować multimediami. Menu, proszę. Tutaj tym przyciskiem z manetki też zmieniamy, co ma tutaj nam się wyświetlać. A może od początku. Dobra, bo tu jeszcze muszę wam pokazać. Tutaj jest, proszę, taki nie wiadomo, co to jest w sumie za schowek, na co. Panel fizycznych przycisków, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna i tu wciskamy menu. Wcześniej tu było więcej przycisków, był inny panel, bo teraz tutaj w ostatnim takim wypuście mamy dotykowy wyświetlacz, wcześniej go nie było. Menu jeszcze raz. No i co? Driving, no to komputer pokładowy. Tutaj jeszcze takie drugie menu jakby.
Vehicle. O, Vehicle Settings. Takie rzeczy tutaj można sobie zmieniać. Driving Assistant. No, jakieś takie. Cofamy. Teraz menu. Telefon. No to jasna sprawa. Connected Device. Proszę bardzo. Przeglądarka internetowa, Apple CarPlay, Mirror Link. Jest tutaj kabelem, trzeba się podłączyć. Proszę, Bluetooth Connection. No i dalej Settings. No to ustawienia. Tutaj kolejne ustawienia. Turn off screen. A nie, to tylko ekran się wyłącza. Nawigacja. O, tak to wygląda. Czekajcie, jeszcze tutaj sprawdzę. Nie, no fotel też jest elektrycznie sterowany, tylko po prostu bez pamięci. Idziemy w dół, jeszcze szybko tunel środkowy. No tutaj kieptacka. Gałęcjusz, taki normalny w zasadzie. Nie żaden joysticzek, normalny, taki prawdziwy gałęcjusz. Ogólnie jest to kawał gały, jest ona dość duża, no ale francuska miłość, francuskie auto, wiecie jak to jest. 6-stopniowy iSyn w każdym razie. Tutaj tryb sportowy skrzyni biegów. Tutaj tryb zimowy, auto wtedy rusza z dwójki. Jest tutaj też możliwość sekwencyjnej zmiany biegów, plus minus. No i zawieszenie Hydro Active 3 Plus, trzecia generacja. Jest to najlepsze zawieszenie, jakie tutaj mogło być. Właśnie to legendarne zawieszenie, na którym jazda samochodem przypomina nawet troszeczkę rejs łodzią. Auto możemy sobie podnosić, obniżać. Tutaj jest tryb sportowy zawieszenia i właściwie gdy wciśniemy ten tryb, no to autem po prostu jedzie się tak jak po prostu innym samochodem od konkurencji z tego segmentu. Jest po prostu sztywniejsze, tak normalnie, nie pływa. No i tutaj jeszcze schoweczek, tutaj też widzę USB. Podłokietnik akurat nie jest regulowany, ale jest on w spoko miejscu. No i tutaj uchwyty na kubki. Nie ma tutaj, proszę Państwa, nigdzie w środku uchwytów na kubki. Jest to wada tego wnętrza, troszeczkę ergonomia. Tak chyba jest lepiej niż w Peugeotie 508. W Peugeotie 508 nie miałem gdzie odstawić telefon. No tu teoretycznie dałoby się. Tutaj, no takie malutkie te schoweczki. No proszę, i tutaj właściciel sobie po prostu zamówił takie coś w drukarce 3D wydrukowane. No i ma wkładane, dopasowane uchwyty na kubeczki. Ojejku, i bym zapomniał, jest tutaj też olbrzymi, dosłownie olbrzymi dach panoramiczny. Czekajcie, co tu jeszcze za przyciski? O, proszę bardzo, jakieś trzymanie, asystent pasa ruchu, start-stop, kontrola trakcji. I tutaj światła chyba postojowe, o ile dobrze pamiętam. Tutaj alarm można wyłączyć i check. No to wszystkie tutaj informacje nam się teraz takie wyświetlą. O, nie wspomniałem jeszcze o sprzęcie audio. Też jest to lepsze stereo. Zrobione tutaj przez Philipsowskie po prostu. Ogólnie jeśli chodzi o lakier, to nie jest to taki do końca czarny samochód. Jest to taki grafit. O kurczę, akurat jest dość normalne otwieranie, ale badylka trzeba tutaj postawić jednak. Zobaczcie w ogóle na ten pas przedni, jaki on jest olbrzymi, chyba nawet większy od samego silnika. W każdym razie, jeśli chodzi o gamę silników w takim Citroenie, to od razu mogę powiedzieć, na benzynowe jednostki nie patrzę. Nie no, 1.6 THP to nie jest zbytnio udany silnik, będziecie mieli problemy z rozrządem i tak dalej. Ja ogólnie bym nie polecał, możecie sobie zajrzeć na jakieś fora i poczytać. No co, ale jeśli chodzi o dieselki, no to czy to 1.6, 2.0, no nie, 2.7. To tak średnio też bym polecał, ale nawet było tutaj 3-litrowy turbodiesel, 6-cylindrowy, 240 koni, był to topowy dieselek. Tutaj w zasadzie mamy chyba taką najrozsądniejszą opcję, bo 2.0 Blue HDI, 180 koni mechanicznych, 400 Nm i jest on skonfigurowany, tak jak wcześniej mówiłem, z 6-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Auto nie jest lekkie, bo waży 1730 kg, no i pierwszą setkę osiąga w 9,7 sekundy według deklaracji producenta, ale wiecie, tutaj myślę, że z manualną skrzynią biegów byłoby lepiej. Automat po prostu, to jest taki klasyczny hydrokinetyk 6-stopniowy, nie żadne DSG. I on może tutaj troszeczkę spowalniać ten samochód, no ale też masa własna. I prędkość maksymalna według deklaracji 219 km na godzinę. Zobaczcie tutaj sfery. O, kosteczka nawet, ale tutaj u właściciela, u mojego kolegi pełno jakichś zwierzątek, lubi przebywać pod maskami samochodów i sobie podgryzać. I okej, zamykamy. Myślę, że to by było na tyle. Teraz czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Okej, to jesteśmy na miejscu. Dzisiaj bez soundchecku palimy. No sami wiecie, dieselek 4-cylindrowy, no to co, normalne takie
Prykanko. Okej, no to możemy startować. Ojejku, ale tu już się szybko ciemno robi. Co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? No dzisiaj jest ruch. Trochę busów, trochę osobówek. Tam jakaś BMW jedyneczka taka czarna z czarnymi szybami. Groźnie wyglądała. Stała i oczekiwała. No i ciśniemy. Zobaczymy, co tutaj cytryna pokaże. Akurat Citroen C5 kolejny na próbę autostradową. No do pary chyba nam dali go. ZM numery. Ojejku. No i właśnie, przyspieszenie do setki właściciel tutaj zmierzył już jakiś czas temu. No, mojemu koledze pożyczyłem Raceboxa po prostu i sobie mierzył ten samochód. Dzisiaj nie mierzyłem, no bo widzieliście, już był problem z trakcją. No i tutaj też trzeba będzie odbębnić jeszcze chwilę w korku, bo kontrola. Ale ten widok z kokpitu tutaj jest, ja pierniczę. Wydawałoby się, że za chwilkę będziemy pędzić 800 km na godzinę, bo będziemy lecieć w kosmos, ale nie. To samochód i to rodzinny, wdzięczny w zasadzie. W ogóle zużycia paliwa nie wykasowałem. Po kontroli. Ogólnie też tutaj wspomnę, że będę starał się pojechać, będę starał się przepłynąć, właśnie o to, i będę starał się przepłynąć tą próbę autostradową, także zawieszenie będzie w trybie komfort. Auto wiadomo, przy wyższych prędkościach on się jeszcze obniża nam, ale miękkość zawieszenia chyba pozostaje taka sama. No jechałem tutaj tak 120-130 km na godzinę normalnie. Bujana. No w sporcie będziemy cisnąć, no przecież kurcze pieczone. To nie jest jakieś nie wiadomo. To miłość francuska, a nie jakaś, że będziemy podskakiwać. Tutaj ma być właśnie pontonik. No jeszcze tylko szybki rzut oka, jaki jest tutaj wiatr. Teraz w stronę Berlina będziemy jechać z wiatrem, w stronę Szczecina pod wiatr. To dobrze by było teraz się rozpędzić, zaraz za kontrolą. 219 wpisane. Ciekawe, czy tutaj jest kaganiec. Mój Peugeot 508 213 leciał licznikowe i 209, 208 GPS-owe i miał kaganiec. Dobra, ja ściągam kamerę. Myślę, że nie będzie tak przypałowo. Tutaj damy tak troszeczkę. Jednak gałęziusza było widać. No i będzie kontrola, nie będzie kontroli. Nie, autoflix busika. I tutaj BMW F11 z W124, nie wiem czy było widać, z W124 na pace. Kontrolowano, zatrzymano. Kurczę, zawsze jak nakładam tak kamerę w ciemno, zawsze wiecie, przed próbą autosalonu ja sobie w ekran patrzę, w telefon, czy będzie ok. Boże święty, Raceboxa jeszcze nie podłączyłem. 100-200 nie zmierzymy, no ale tutaj będzie i tak z góry. Zatrzymam się na pierwszym zjeździe i podłączę, dobra. A mimo wszystko tutaj ciśniemy. Nie, na pierwszym zjeździe będę musiał zjechać i podłączyć Raceboxa, no bo kurczę. Tutaj nie wiem, czy się rozpędzimy do 200 km na godzinę. Tryb sport z skrzyni biegów możemy wrzucić, ale nie wiem, czy coś to da. No nie. I musimy odpuścić 197. No bo już ludzie jadą i tutaj jest pod górkę. Jeszcze zużycie paliwa przecież miałem wykasować. No i teraz będzie ok, ale damy sobie prędkość tutaj taką cyfrową. Zaraz trzeba będzie sobie sprawdzić prędkości obrotowe. Zjadę na pierwszym zjeździe i tam sobie tego Raceboxa doczepię. No dobra, to sprawdzamy. Powiedzmy, no nie wiem, przy 140 km na godzinę. Myślę, że to będzie ok prędkość. W ogóle to jest ciekawe, tutaj właściciel mi mówił, że jak się ustawi tempomat na 140 km na godzinę, przykładowo, teraz sobie włączmy tempomat, cruise control, 140, no to jest według tempomatu ustawione 140, według cyfrowego 139, a według
analogowego. Według wskazówki 138. Także mamy kilka różnych wskazań i tutaj według GPS-u 137. W każdym razie, jeśli spojrzymy na obrotomierz, 2174 obroty. Jeszcze sobie 120 tutaj dziabniemy. 1830. No i tutaj jeszcze stóweczka, no ale nie S, to 6. bieg musi być, o. I stówka będzie, no 1500 obrotu mniej więcej, 1506. Elegancko. Zjeżdżamy. Ausfahrt. O! Dobra, tutaj dajmy na to. Okej. Jest boksik. No i okej. Już złapał tutaj zasięg. Jeszcze trochę słabo, ale poczekajmy. Wjeżdżamy na autostradę. No, w trybie sport skrzynia biegów trzyma od razu tutaj silnik na wyższych obrotach. Dobra, wjeżdżamy. Nie wymusimy nie wymusimy. Dobrze tutaj deptam. Skrzynia ogólnie do najszybszych na świecie nie należy, ale w tym samochodzie nic tutaj nie musi się wykazywać jakąś tam nie wiadomo jaką szybkością, bo po prostu ten samochód nie służy do sportowej jazdy, tylko do rozkoszowania się, po prostu przemieszczaniem się, o, w ten sposób może. No tutaj trochę musiałem dzwonić, bo i tak pod górę by było. Tu może takie kontrolne jedno depnięcie. No, skrzynia już tutaj kickdowna nie chce zrobić. 3000 obrotów. Jest 180 koni, ale 1700 30 kg. No i tak powoli byśmy się tu napędzali teraz. No, 219 to taki VMAX. VMAX to VMAX, czyli na równej drodze by taki po prostu długo trzeba było się buje. Musimy hamować tutaj. Nie, tu raczej 100-200 słabo, bo pod górę. Ale jako, że to jest odcinek specjalny, to skupiamy się na prędkości maksymalnej, nie na 100-200. Ale spokojnie, auto non-stop przyspieszy. No i to będzie chyba nasza chwila prawdy tutaj. Widzę mały ruch już po horyzont. Ale pięknie się tutaj bujamy. Chociaż jak na zakręt, jak w zakręt wchodzimy, to kurczę, nie ma tutaj przechyłów. Myślałem, że będziemy się bardziej tak na boki też przechylać, ale nie. Po prostu maszyna o tak sobie lata. Fajnie nią się pokonuje werteby, bo tak to normalnie jest chamskie pływańsko. No i dobra. No proszę Państwa, chyba nie ma tutaj kagańczyka. Dobra. 229 km na godzinę. Dobrze. Przydałoby się jeszcze zbadać 100-200, ale zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, jaki będzie po prostu ruch. Tutaj soundcheck. Sami wiecie, soundcheck w 2.0 Blue HDI. Jest to rewelacyjny. Świetny silnik. Ale soundcheck, no to nie jest z drugiej strony żadna V8, no ale dobra. Kurczę ty, ale klejone szyby mamy tutaj. Elegancko. A Francuzi lubią w takie właśnie feature'y. Lubią w takie feature'y. Ciśniemy. Nie, tutaj nie ma jakichś nie wiadomo jak ekstremalnych doznań wokalnych. Cichutko, spokojnie. Słyszymy sobie takie burczonko i terkotanko spod maski. Ale jest to raczej taki miękki terkocik. Nie będzie nam krew z uszu lecieć. Wiecie, te HDI silniki nie dość, że bardzo mało palą te samochody. W ogóle zobaczmy, jakie mamy tutaj zużycie paliwa póki co. 11,7 litra, patrzcie jak cisnęliśmy. Mało palą, ale też tutaj nie ryczą nie wiadomo jak. No i dobra. Dobra, ja tutaj zwalniam, już nie będę pod wiatr cisnął i próbował, męczył samochodu. 100-200 jeszcze zbadać trzeba.
Dobra, może tutaj zaczniemy sobie lekko pod górkę. Potem będzie troszkę z górki i potem lekko znowu pod górkę. No zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. No i tutaj się napędzamy. No minus 1,2% to 32 sekundy wyszły. No i dobra. Nie, ja już tutaj nie będę cisnął. Nie, no 229 już jechaliśmy. Chłopie, co ty chciałeś? 280? Średnie zużycie paliwa 11,8 przed chwilą było, teraz zwolniłem. To od razu 11,6. Mało pali ten samochód elegancko. 100-200. No tutaj byśmy musieli troszeczkę dodać do tych 1,2% z górki. Ale wyszło coś takiego. Mam nadzieję, że ten samochód, ta prezentacja, jak i wycieczka za granicę Wam się niesamowicie podobał, ten cały pakiecik. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.